Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne, mocno czekoladowe, rumowe ciasto śliwkowe. Piana śliwka, mocno nasączana rumem. Do tego pyszna masa i bardzo czekoladowy, lekko kawowy biszkopt. Coś dla wielbicieli czekolady i suszonych śliwek. Zapraszam na przepis. Będzie pysznie. Wszystkie składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od suszonych śliwek. Mam pół kilograma suszonych śliwek, które muszę drobniej pokroić. Przerzucam sobie do rondelka. Dolewam szklankę rumu 250 ml ciemnego. Mieszam wszystko dokładnie, stawiam na gaz i pomału czekam, aż mi się zagotuje. Jak zaczną się pojawiać bąbelki, to wyłączam i studzę. Śliwki mi się studzą, to ja do drugiego rondelka przerzucę szklankę cukru. Pamiętajcie, że moja szklanka zawsze ma 250 ml. 3/4 szklanki oleju, u mnie rzepakowy, neutralny w smaku, pół szklanki zwykłej wody i 2 łyżki, takie czubate, kakao. Mieszam wszystko dokładnie i muszę to zagotować. Jak mi się zagotuje, wyłączam i studzę. Przygotuję sobie teraz mąkę. Mam jej 250 g, mąka pszenna. Wymieszam ją z łyżeczką proszku do pieczenia i łyżeczką sody. Sody daję taką płaską łyżeczkę, nie za pełną. Mieszam i na chwilę odstawiam. W robocie mam 5 białek. Muszę je ubić na sztywno. Jak mi się mocno spienią, dodam do nich pół szklanki cukru i będę dalej ubijać. Jak mi się utrze już cukier z białkami, to dodaję po jednym żółtku. Zmniejszam obroty i dodaję przestudzoną, już całkiem zimną mieszankę kakaową. Dodaję i mieszam wszystko, aż mi się połączą składniki. Teraz do mojej masy dodaję wymieszaną wcześniej mąkę z proszkiem i z sodą. Przesiewam przez sitko. Mieszam już szpatułką lub drewnianą łyżką, nie robotem, aż mi się połączy i nie będzie już takich pęcherzyków powietrza razem z mąką. I gotowe. Możemy przekładać na blaszkę. Blaszkę o wymiarach 24 na 28 cm, czyli to jest ten mój mniejszy prostokąt, wyłożyłam sobie na spodzie papierem do pieczenia. Boków niczym nie smaruję. Przekładam masę do blaszki, wyrównuję i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół, i będę piekła około 40-45 minut do suchego patyczka. Gotowe ciasto zostawiam na parę minut, żeby mi trochę przystygło i później jeszcze lekko ciepłe obkrajam od brzegów i przekładam na deseczkę do góry dnem, żeby opadało równo. Teraz czekam, aż mi całkiem wystygnie. Wystudzone przekrajam na 2 części. Pierwszą część ciasta przekładam z powrotem do blaszki, nasączam obficie kawą, którą przygotowałam sobie już wcześniej. Możecie do tej kawy dodać odrobinę rumu, jeśli
chcecie mieć bardziej rumowe ciasto. Ja jednak naponczuję samą kawą i smaruję moimi powidłami śliwkowymi. Oczywiście przepis na moje powidła śliwkowe, błyskawiczne i banalnie proste, znajdziecie również na moim kanale, na mojej playliście przetwory. Smarujemy porządnie powidłami placek. Przygotujemy teraz masę. Mam tutaj 250 g miękkiego masła w temperaturze pokojowej. Przełożę sobie je do robota i zacznę ucierać. Do utartego masła dodaję krem czekoladowo-orzechowy. Tego kremu 350 g. Teraz do masy dodam jeszcze 200 g serka mascarpone i dalej ucieram. Masa jest już prawie gotowa. Jeszcze tylko wystudzone śliwki. Moje śliwki wciągnęły cały płyn, cały rum, więc nie muszę ich odsączać już. Jeśli u Was tak się nie stanie, bo śliwki były za twarde, to odlejcie płyn, który został. Przekładamy śliwki do miski i mieszamy, ale już nie robotem, tylko szpatułką. Gotową masę wykładamy na placek posmarowany powidłami śliwkowymi. Wyrównujemy i na wierzch wykładamy kolejny placek ciasta. Drugą część. Wierzch jeszcze nasączamy pozostałą kawą. Jeszcze tylko polewa. Mam przygotowane 150 g czekolady, pół na pół mleczną i gorzką. Posiekam ją drobniej. W rondelku zagrzeję sobie śmietankę kremówkę, tej śmietanki 120 ml. Zagrzeję, ale nie zagotuję. Jak już jest mocno ciepła, zdejmuję ją z ognia. Do gorącej śmietanki przerzucam czekoladę. Oczywiście możecie zamienić ją na samą gorzką lub samą mleczną, to już jak wolicie. Mieszamy dokładnie, aż czekolada nam się rozpuści. Gotową polewę wylewamy na wierzch naszego ciasta. Ciasto schładzamy kilka godzin w lodówce. Po tym czasie możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!